Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najładniejszy na świecie? Panowie to mnie wyśmieją, malarze, że kobieta nie umie malować. O tak, o. Do wieczora posiedzimy, do rana posiedzimy, umalujemy, prawda? I tak, raz, dwa. Woda się ugotowa. Mówią na mnie w ładzie. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najładniejszy na świecie? Wyjąłem czapeczkę, będę malować pokój. I to z gazety Fakt, w której o mnie napisali to. Gazetę dostałam od sąsiadki, bo ja nawet nie wiedziałam. Dała mi sąsiadka tę gazetkę. Malowałam przed Wielkanocą ten pokój na górze. Pokoik taki, sypialka, tam syn sypiał. Ten pokój ma 32 metry. Sama malowałam, każdy się dziwił. Koleżanki jak dzwoniły, to ty masz siłę malować? No a co? Próby mieliśmy przed Wielkanocą. No, jechałam rano na próbę, wracałam 14:15 i brałam się za robotę. I ze sprzątaniem 3 dni po południu. Można? Można. Idziemy na górę. Odświeżę pokój drugi. Kiedyś jakby zostałam sama, musiałam się wszystkiego nauczyć i dlatego Władzia teraz radzi, bo z młodych lat się nauczyła. Kupiłam, no czapeczka coś ucieka. Kupiłam taką farbę, żeby pierwszy raz pokryła. Gdzie to jest ta? Żeby dobrze pokrywała, żeby nie malować kilka razy, bo plamy są. Ale ja muszę coś przynieść do mieszania. Wymieszać. Tak z podłogi, ściany to może trafię. Ale gęsta. Ale będzie brać. Ostatnio miałam Śnieżkę, nie była taka. Może zamarzła w sklepie. Pomieszałam troszeczkę. O, jaka gęsta. No taka to pokryje. I lecimy. Zaczynamy. To, co nie sięgnie. No, wałeczek musi jeszcze namoczyć się bardziej. To, co nie sięgnie, to se pomaluję pędzelkiem. Bo za małą farbę wlałam. Panowie to mnie wyśmieją, malarze, że kobieta nie umie malować. A kobieta już zachlapała podłogę, zaraz będzie myć. Ale ona jakaś taka Śnieżko, tam malowałam pokój. To lepiej się malował. Mogłam rączkę sobie kupić, a nie tak podskakiwać. Będzie kąpiel dzisiaj. Co to? Ludzie się mogą wszystkiego nauczyć, tylko trzeba chcieć. Kiedyś się pędzlem malowało. Jak grubo to chlapie. Fajnie. Będzie zapach świeżego pokoju. A to papieroski palił. Śmierdzi wszystko. Czapeczka spada. Gdyby się człowiek wziął, to dzień umalowałby wszystko. Nie wiem, czy to nie będzie przewijać. Powiedziała, że nie. A to
To jest dobra farba. Ale na dole tam miałam prawie niebieski kolor. I tylko raz malowałam. Fakt, że grubo brałam. I co? Co, panie kamerzysto? Można? Wszystko można zrobić, nie? A teraz dam radę dla dziewczyn i chłopaków, którzy są bardzo uzależnieni od alkoholu. Mój przyjaciel, co tak popijał i popijał, a jak jest alkohol, to jest przemoc. No i zrozumiał wreszcie, już i pewnie i zdrowie nie odpowiadało. Zamknął się w pokoju, żeby przemyśleć. Nie puszczał nikogo do siebie, tylko żona mu podawała jedzenie. Chodził do toalety, kąpał się i się dalej zamykał. Siedział tak, przemyślał, myślał cały miesiąc. I przemyślał. Tak przemyślał, że do dzisiaj nic nie pije. Nie pije za 3-4 lata. Coś takiego. A tutaj jakie czarne. Nóżkami kopali. To tak. Jak to młodzież wiecznie w tym internecie. A zasięgi słabe i tak miejsca zmienią. Troszeczkę jakby przebijało, ale może za cienko rozwałkuje. Panowie budowlańcy, czy to dobry pomysł, żeby kobieta malowała? Trzeba sobie ze wszystkim radzić, a nie czekać z założonymi rączkoma. Tamten pokój, jak malowałam, to i dzieci się dziwiły. Co ty, matka, robisz? A kto dobrze żoną być, które mężów mają, zaprzęgną do wozu, pojadą do gaju. Zaprzęgną do wozu, oj, tu coś nie łapie. Pojadą do gaju, naładuje pełen wóz, sama na nim siądzie, wio, mężu mój, odpoczynek będzie. Tu chyba będzie trzeba szpachlować. Tu lusterko wisiało. Ale to później poszpachluję i jeszcze raz pomaluję. Szpachlować też umiem. W tamtym pokoju to pół sufitu prawie poszpachlował. Płyta mi odstała. Tak płyty kładą. Sama na nim siądzie, wio, mężu mój, odpoczynek będzie. Kiedy dla mnie będzie odpoczynek? Chyba nigdy. Kiedy ja lubię pracować. Naładuję pełen wóz, sama na nim siądzie, wio, mężu mój, odpoczynek będzie. Zajechali do domu, dała mu serwatki, a on się rozgniewał, uciekł do sąsiadki. Oj kumie, twoja żona u mnie. No i dalej już nie pamiętam. Czemu ja taka malutka jestem? Ja powinnam sobie kupić taki kijek. A w sklepie pytała mnie, czy ja chcę. Ja mówię, nie. Kijem to by sięgła całość. Czapeczka spada mi. Murarska. O tak, o. Jak trzeba szybciej, to trzeba szybciej. Ale będzie ładnie bialutko. Lubię kolory białe, bo widno. Tu żółty, tam pomarańcz. Jakie to malowanie. Ale brudne te ściany zamalowało. Dobra, trzeba farby wlać. Ona bardzo gęsta. A tu dużo idzie. Albo za grubo daje. Ale to, jak będzie grubo, to żadne ślady nie będą. Aby odświeżyć, prawda? Co ja będę najmować? Jak ja sama to potrafię. 2-3 dni, ale pomaluję. Już ogórków nie mam, mogę malować. Gorąco mi. To
Pomalowałam 32 metry, to tutaj ile tu może być? 1, 2, 3, 4, 5. No 5. 5 na 6. Też 30? Nie. To ja nie wiem jak tam. Tam jest wąski, a długi. Tu jest 20 może. No wieczora posiedzimy, do rana posiedzimy, umalujemy. Prawda? Wreszcie nie będą opisywać na Instagramie, że grzywka jak wsiocha. Tak nieładnie. Tak, jedna pani tak mnie ubliżyła, a tak nieładnie. Ja ją nie znam, ona mnie nie zna, a ja jestem jak wsiocha z grzywką. Do komunii takie grzywki. A ja szłam do komunii i nie miałam grzywki. To włosy umaluj. Ja maluję, wczoraj malowałam. Ja sama maluję, ja do fryzjera nie chodzę. Dla mnie fryzjerka tylko 2 razy malowała włosy. I koniec, i więcej nie poszłam. Tak umalowała, że więcej nie poszłam. Wolę sama. Mam odpowiednią farbę, cały czas tą samą kupuję. Bo jak umalowałam na ciemno, to mi kolega z kapeli mówi, co ty zrobiłaś? Po co ty zmieniłaś kolor? Przecież ty postarzałaś, a ja miałem wtedy 40 parę lat. Teraz jak byłam młoda, miałam 20 lat, to miałam ciemne włosy, ale chciało się czarne. Jak ja umalowałam na czarne, ja byłam jak kruk. Masakra. Ja i octem płukami, rumiankiem płukami, co dzień włosy myłam, żeby to zmyć. Coś za dużo tego. Zaraz muszę podłogę wytrzeć, bo jak zeschnie się, to nie dam rady. Bo ja tak jak maluję, to później po kawałku wycieram. Boże, czemu ty mi nie dałeś wzrostu takiego do sufitu? No ale wysoki człowiek to też wygodny. Ktoś wysoki. Tu coś jest, jakaś plama. Nie wiem co tu. Albo będzie tynkowanie, albo jeszcze raz malowanie. Jak remonty męża brat robił, to i bratowa wszystko i malowała, ona z Niemiec. Malowała, wszystko robiła z nim. Starsza ode mnie. Też wszystko potrafi. Mówiła. W Niemczech na budowie to lubi więcej kobiet. No trzeba się napracować. Nic nie ma lekkiego. Z biegiem czasu lepiej się nauczę malować. Parę razy to zrobię. Tak już nie będę mogła chodzić. To niech dzieci malują. Tylko że oni nie mają czasu. Te młodzi teraz zapracowane po 20 godzin tyrają. Tylko te dziury zostały, trzeba będzie szpachlować. Po tych gwoździach. Nie wymaluję. Tam lusterko wisiało. A kiedyś poszłam do fryzjerki. Startowałam do sejmiku wojewódzkiego. Bardzo ładnie mnie uczesała. Podobało mi się. Zdjęcie piękne. Później miałam wesele. I chciałam tak samo za rok tak samo się uczesać. No ale tej pani nie było. To mnie inna czesała. Jednak się nie udało. I powiem wam szczerze, ludzie, że nie każdy ma talent do fryzjerstwa. Ta, co ma, to ona umie od urodzenia. A ja kiedyś młodzież obcinałam. Byłam młoda. Przychodzili chłopaki do mnie z wioski. Brałam między palcami i nożyczkami ciął. Kiedyś na maszynkę to nie stać było. I chciałam iść na fryzjera, ale nie stać było mamę. Tata zginął, nie było kasy. A to trzeba było maszynkę kupić, a to trzeba było dokupić. No i... A lubiałam czesać, obcinać. 6 braci mam i 3 siostry. Ja byłam jako 9. dziecko, bo jeden brat nie żyje, malutki, zmarł na zapalenie płuc. Miał chyba 3 miesiące. Byłam 9. dzieckiem w rodzinie. Jeszcze 5 nas żyje. I poszłam później. W zeszłym roku też do innego zakładu poszłam. Z tym zdjęciem. Mam go na ścianie. Jak wyglądam. Żeby mnie tak samo uczesała, bo też mam długie włosy. Tu tak jakby przebijało. Za cienko może.
Ale za to, że mokre, jak wyschnie, to będzie inaczej. U góry tam małym pędzelkiem muszę. I próbowała z tego zdjęcia mnie uczesać. Nie uczesała tak, jak ja bym chciała. To nie to. I dlatego nie chodzę. Mam długie włosy. Wnuczka mówi, babciu, nie obcinaj. Jak lubisz. U mnie wszystkie wnuczki mają długie włosy. Jak ja wyglądam? Nos pomalowany. Bo czułam, że mi kapło. No to zobaczymy, jak ocenią budowlańce mnie. Tylko że oni nie mają czasu na internecie, jak oni do ciemna pracują. To jest ciężki zawód. I tak mało płacą niektórzy dla nich. A jeszcze te układanie kafelek pod bruki to też ciężko. Szybko mężczyźni się starzeją, szybciej umierają, ponieważ ciężko pracują. I kobiety dłużej żyją. A są takie panie, co nigdy nie pracowały i nie pracują. Ale czy to jest dobre? Bo człowiek, jak jest w ruchu, to wszystko pracuje. Całe ciało. Odprężę się dzisiaj. O Jezu, 4 godziny spałam dzisiaj. Jestem wykończona. Jak pomaluję, to będę spać lepiej. Albo się przemęczę i wcale nie będę spać drugą noc. No ile ja miałam? 36 lat, jak już malowałam. Ale pędzelkiem. Dzieci do szkoły, a ja za robotę się brałam. Tu coś mi ta strona nie pasuje. Jutro rano jak przyjdę, to zobaczę, czy dobrze. Bo to na mokro to nie widać. Jak człowiek rozmawia, to i szybko idzie. Jak ja. O mój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdzie. Gdzie? Nie pamiętam. Kto to zapamięta 300-400 piosenek? 18 wiosenek miała, oczy niebieskie, blond włosy, Marianką się nazwała. Oczy niebieskie, blond włosy, Marianką się nazwała. Raz Marianka, raz o północy spotkała chłopca takiego, który miał czarne oczy. Masz pan czarne oczy? Nie, niebieskie. Oczy królewskie. Spotkała chłopca takiego, który miał czarne oczy. Oczy miał czarne, słodkie usteczka. Od pierwszej chwili spojrzenia kochała go dzieweczka. Akrylowe, one nie przebijają. Tylko dziury zostały po gwoździach. No nie dokończyłam piosenkę. Nie ma lać. Kurczę, 5 synów, a matka na stare lata malarza się bawi. Ale jaja. A matka na stare lata malarza się bawi. Oni wiedzą, że matka poradzi. Władzia radzi. Dziwili się sąsiedzi, że ja dałam se radę z nimi. Poważnie, do dzisiaj się dziwią. Jaka ty dzielna, że ty dałaś radę z nimi. Jak się weźmie grubiej, to i zna. To i widać od razu. Może ja dobrze nie rozwałkowuję? Że mi tyle tej farby idzie? Nie wiem, chłopaki, nauczcie mnie. Napiszcie, jak to się robi. Mnie tu trzeba praktykanta jakiegoś. Nawalę, to te ściany będą grube. Będzie jeszcze bardziej gorąco, jak tu wszystko. Wata szklana. Czy to można tak w poprzek? Chyba tak. Co to szkodzi? Wszędzie wiem. O, tu za grubo jest. Trzeba rozwałkować. Spodnie spadają mi. Schudłam dużo. Praca w polu mnie wykończyła. Jestem przemęczona. Już dawno bym miała pokoje pomalowane. Żeby nie te ogórki. A jeszcze buraczki białe. Masakra. Biała kula. No lubię białe, ale nie buraki.
Buraki muszą być czerwone. Jak krew. O, wypiłam zakwas buraczany, szklankę. Jaką mam siłę? Już wieczór. A ja jeszcze pracuję. Ile ja czasu maluję? Patrzyliśmy na zegarek? Pół godziny. Pół godziny? Pół godziny. Tu pół, to godzina. Tam pół. Wie. No za 3 godziny pokój malowany będzie. Bo sufit to mniejszy jak ściany. A tam już tak jak ściana jest, sufitu prawie nie ma. Jak było świeżo malowane, to ładnie było, ale jak synki pobrudzili. Synki poszli na swoje. I muszę malować, a może jakiś się trafi księciu na białym koniu. Chociaż będę miała gdzie przenocować go tutaj. Świeży pokój. Bo tam na dole nie będzie spał. Bo tam moje. Nie, naprawdę, ona jest za gęsta. Może jakaś stara. Przeterminowana. Nie patrzyłam na wiatr. Bardzo gęsta i dużo jej idzie. To tu pójdzie z 20 litrów. A ten mały pokój. Gdzie luksus. Czapeczko, sieć, bo włosy umalujesz. Ale no białe mam, żeby były brązowe, to by dziewczyny się cieszyły. Że na brązowo malowała. Jest? Jest. Brawo. Ciekawe, jak to będzie jutro, czy nie będzie przebijać. Mi się wydaje, że trochę jak wyschnie, to nie będzie. Taka farba gęsta. Tu coś przebija. Nie wiem. Może nie dociągnęłam. No. Władzia radzi? Radzi. Ściana jedna pomalowana, a jutro resztę będę malować. Papa. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie?